Dzień dobry. Dzień dobry. Wcale nie to, że są wakacje i znowu jest druga z haczkiem i znowu wstajemy. Po prostu na wakacjach robi się inaczej niż na co dzień, no na co dzień tak nie robimy. Wybieramy się do kanionu Kolka na bardzo fajny trekking, oglądanie kondorów i ładnych widoczków. W związku z tym, że tam jest kawałeczek i się trochę jedzie, musimy wstać wcześniej, idziemy na busa, a potem coś powiemy, jak już będzie jaśniej, o naszej wycieczce. Żeby mieć siłę przed wycieczką, zatrzymujemy się na śniadanko w jakiejś małej miejscowości po drodze, Jankę czy coś takiego. Zjemy śniadanko, pół godzinki i jedziemy dalej. 6:11. Ale fajne były widoki przez tą górę, jak żeśmy jechali. Takie. Teraz też są fajne. Najwyższa przełęcz 4900 metrów. Potem będziemy przez nią jechać jutro chyba. Jesteśmy na punkcie widokowym na kanion. Nazywa się on Żółta Góra, Żółta Skała, coś takiego. Skała ma kolor taki od siarki, jest tam z tyłu i kanion też jest taki lekko żółtawy. Bardzo ładny widok. I na dole płynie rzeka Kolka też. I my tam niedługo pójdziemy. To prawda nie tam, bo tam jest taki szeroki fragment, który nie jest trekkingowy, nie jest specyficzny, bo tam żyją rolnicy i w sumie lokalni ludzie. A my pójdziemy dalej, ale i tak widok jest. A tam daleko widać tarasy, no i tutaj ludzie żyją z uprawy ziemniaków i kukurydzy i kinoi. Bo tutaj jest troszkę cieplej, tylko też ze względu na kanion. I gdzieś za nami jest w ogóle najwyższa góra, której nazwy nie wymówimy. Tam. Tak. I z tamtej strony tej góry płynie Amazonka. Zaczyna wypływać i przepływa przez całą Amerykę Południową, ponad 7000 km. Zatrzymaliśmy się na przystanku kondorowym i widzimy kondory. Zgodnie z oczekiwaniami, bo w kanionie Kolka żyje kilkadziesiąt kondorów, takich dużych andyjskich, z rozpiętością skrzydeł prawie do 3 metrów i sobie to latają. I po ich wyglądzie tutaj można poznać, który jest starszy, a który młodszy. Tak, tylko w grudniu, od grudnia do marca nie przyjeżdżajcie tutaj, bo latają wtedy nad morzem, ale teraz są tutaj, idziemy je poglądać z bliska. Pooglądaliśmy kondory. O, tam też jest kolejny. Tam jest kolejny kondor na fontannie. A my widzieliśmy 6 prawdziwych. 3 dorosłe i 3 małe. Dorosłe można rozpoznać po tym, że są trochę białe od góry, mają takie już pióra. A te młode były w ogóle tak z 15 metrów od nas. I można było takie patrzeć, jak startują ze skały. No, niezły widok, naprawdę, udało nam się. A teraz idziemy z naszym przewodnikiem Armando do restauracji. Na chwilkę przerwy. Jesteśmy w miejscowości Caba na Conde i zaraz będziemy schodzić na dno kanionu. Na trekking z noclegiem w kanionie. Jakby było mało trekkingu na tych wakacjach. Bo już nam nogi odpoczęły po Tak, już nie Inca przyjemy Trail. żadnych zakwasów. Możemy iść dalej. O ile będzie coś słychać, bo w kuchni się tam gdzieś gotuje w hotelu. Jesteśmy w Caba na Conde na wysokości 3200 metrów. Będziemy schodzić sobie do Sangale na dół i potem kawałek wzdłuż rzeki Kolka do miejscowości Malata. W San Juan de Chucho nocujemy i potem stąd rano, wręcz bardzo rano, wychodzimy z powrotem do góry do Caba na Conde. Teoretycznie krótka trasa, bo dzisiaj ma być jakieś, nie wiem, 15 teoretycznie kilometrów pieszo, ale że pojedziemy częściowo na rowerach, bo będziemy mieli łączony trekking z rowerami, no to pewnie z 10 km będzie może zejścia, a jutro 12 do góry, w górę kanionu. To będzie chyba bardziej wymagające niż dzisiejszy dzień, więc dzisiaj takie lightowe. Pogoda jest na dzisiaj zamówiona, a jutro będziemy chodzić tylko przed śniadankiem, bo później już jeździmy, więc przed śniadankiem, czyli od 5 do 8 gdzieś. Chyba od 3 do 8. O! Bo mamy od 3 wyjście po tylko wypiciu mate de coca, więc no, będzie atrakcyjnie. No i stoimy na krawędzi trzeciego najgłębszego kanionu na świecie.
Przed nami co prawda tylko 1000 metrów w dół, wcale nie wygląda, bo w najgłębszym miejscu ma ponad 4 km. A no, zaczynamy zaraz schodzenie. Zobaczymy, co tam jest na dole. I z ciekawostek, te drogi, które są takie zaznaczone paski, to są pozostałości po drogach prowadzących do kopalni srebra, które znajdowały się kiedyś w górze, ale chyba ich całe zasoby zostały wydobyte, więc już są nieczynne, ale drogi dalej zostały. Na naszym preinkaskim szlaku możemy zaobserwować kamienie, które powstały tutaj z erupcji wulkanu. Są to takie małe kamyczki pomieszane z ziemią, które wystrzeliwują na początku, kiedy widzimy, jak ta erupcja wygląda, oraz bazalty, które są tam dalej. To są te większe kamienie stworzone z lawy. Tutaj możemy zaobserwować, jaka natura jest niesamowita. Za mną roślinka chatupa, która jeżeli zostanie wsadzona do oka, jakikolwiek kontakt z okiem będzie miała, to można oślepnąć. A obok niej rośnie hataju, czyli roślinka, która jest antidotum na tą oślepiającą. Natura jest niesamowita. Dotarliśmy wreszcie. Jesteśmy w oazie. Kilometr w dół, 5 km w bok, zeszliśmy z tamtej ściany. Tam wysoko było, gdzie kondory teraz latają. Schodzi się fajnie. Jakieś makiki, to jeszcze lepiej. A w oazie jest wodospad razem z basenem i pełno drzew owocowych. Banany, daktyle, co jeszcze? Figi, awokado. Prawdziwa oaza. Ciekawostka numer 1. Mamy tutaj alkohol zalewany, znaczy węża zalewanego alkoholem. Widać tam gdzieś jego łepek. Jest to jakiś lokalny gatunek węża na M, którego nazwy nie pamiętam. Jest on zalewany pisco i jak to tłumaczył nasz przewodnik, używa się go do celów medycznych, albo jak kogoś na przykład ma jakieś śpiniaki, albo jakieś inne rany, to można wtedy sobie wetrzeć. Albo drugi sposób, to jest taki typowo polski. Szota z wężem i jest wtedy znacznie lepiej. To jest takie mentalne. A kolejna ciekawostka, cała ta oaza to jest tylko jeden hotel, w którym jesteśmy, ale to ogólnie jest łącznie 5 hoteli, które mają 5 rodzin. Zaczęły się rozwijać dopiero w latach 80., bo wtedy przybyła tutaj polska ekspedycja kajakarzy. Generalnie płynęli sobie kanionem tam w dole, dołem rzeki Kolka. Zobaczyli taką osadę, zobaczyli, że tu można zrobić ładną oazę, no i dogadali się z lokalnymi, że zaczęły tutaj powstawać wtedy jakieś tam ośrodki turystyczne i w sumie to Polacy tak naprawdę rozsławili to miejsce, że jest to takie mocno turystyczne i oni wtedy zaczęli badać, że kanion Kolka może być najgłębszym kanionem na świecie i wtedy akurat był, no bo ówczesne badania wykazały, że ma ponad 4 km, no ale dopiero później tam pojawiły się kolejne kaniony w Nepalu czy w Indiach, które okazały się głębsze, więc tak jakby go zdetronizowały ten kanion, ale on jest dzięki temu 3. najgłębszym na świecie i póki co niepobitym, a miejsce naprawdę magiczne, oazowe, spokój. Oczywiście po wyjściu z oazy musiało zacząć padać. Ale wyszliśmy już na górę i jesteśmy i spoceni i mokrzy od deszczu. Nawet na kamerkę pada teraz, mimo że jesteśmy pod daszkiem. A doszliśmy do takiego wypłaszczenia, na którym są tarasy jeszcze z czasów prainkaskich. Przed Inkami tutaj też inni ludzie uprawiali i też budowali tarasy, więc fajne miejsce, no ale w deszczu będzie też ładnie. W telegraficznym skrócie byliśmy tam, na tamtej górze, tam byliśmy. Zeszliśmy na sam dół kanionu, aż do oazy. Teraz chwilę podejścia, tam jakąś godzinkę, czy może nie całą. Tutaj właśnie lokalni rolnicy sobie uprawiają warzywka, a generalnie idziemy tam. Tam w dole jest miasteczko San Juan de Chucho, o ile dobrze wymawiam, w którym mamy hotelik. Chociaż najpierw idziemy chyba do Malaty, tu. Bo i potem pojedziemy na rowerach gdzieś tam i w dół taką ścieżką. Ale to zobaczymy.
Czas zacząć kolejną dyscyplinę. Było już pływanie, było chodzenie, czyli prawie bieganie i teraz czas na rowery. Triatlon przed nami. Teoretycznie 4 km do przejechania. tak, tylko nie jestem w stanie sobie wyobrazić, czemu nasz przewodnik powiedział, że 4 km to są 2 godziny i trochę to przeraża, no ale zobaczymy. Na końcu ma być trochę pod górkę tylko. Te ostatnie pół kilometra. Nie, ostatnio to będzie zjazd. Byle nie nasz taki zjazd psychiczny, że już mamy dość. A wtedy przylecą kondory. Mamy za sobą jakieś 3 km dopiero. Z nie wiadomo ilu, bo miało być 4, ale na pewno nie będzie 4. Jeszcze dużo podjazdu, a już umieramy. Nie chcę myśleć, co będzie dalej. Stoimy pod ogromnym głazem, gdzie schowane są czaszki w takiej formie kapliczki. Zjeżdżaliśmy przypadkowo rowerami i Agnieszka zauważyła czaszki, co nas zaintrygowało i okazało się, że te czaszki tutaj za nami, dokładnie tutaj, są złożone, ponieważ na skalę tam wysoko są ruiny miasta przedinkaskiego, które nazywało się Kakatapaj. tak, i podobno w sumie jest troszeczkę zaniedbane, to jak ktoś bardzo chce zwiedzać, to może tam sobie iść, ale no generalnie nie ma tam szlaków, nikt o to nie dba i widać, że ludzie sobie wykopują i częściowo przenieśli tutaj pozostałości kości. Żeby przykuć uwagę, co im się udało w przypadku nas. Zdecydowanie, ale no troszeczkę strasznie to wygląda i ludzie przy tym świeczki palą, więc może to jest jakiś troszeczkę taki sposób na wspomnienie. W Peru jest tyle inkaskich i preinkaskich miejsc historycznych, że no, rząd nie jest w stanie inwestować we wszystko, żeby to odnowić i zachowywać. A szkoda, bo naprawdę jest tutaj co zwiedzać. Dotarliśmy Jesteśmy na balkonie naszego mieszkanka. w San Juan de Chucho na dnie prawie że kanionu Colca. Zjazd był bardzo wymagający, ja się dziwiłem, ja nie umiem jeździć na rowerze, okazuje się, że nie, rower to nie jest dla mnie. 2 kółka bez silnika są bez sensu i się strasznie źle jeździ, bo taka stromizna, trzeba było ciągle hamować i wszystko bolało i Okazuje się, że zjeżdżanie w dół jest sztuką też, trzeba mieć pewne umiejętności. których nam ewidentnie brakuje. Nasze polegają na tym, żeby hamować. Ale już dojechaliśmy do pokoju i Agnieszka będzie zaraz prezentować, jaka jest szczęśliwa, że mamy czysty pokój w hotelu z widokiem, jak widać. Tam jest widok, najpierw widok. Piękny widok na ściany kanionu i na kondory, które już poszły spać, ale trudno, nie muszą być. Kury mamy, więc też są ok. A teraz do pokoju. A tam z tyłu widać nasze łóżko, z którego będziemy dokładnie widzieć, gdzie będziemy jutro wychodzić, bo dokładnie tam na szczyt prawie, że tego kanionu wyjdziemy. A nasz pokój wygląda cudownie, aż się chce w nim być. Mamy prezentera. Wielkie łoże, po którym będziemy się szukać. Pokażę jeszcze łazienkę, bo też jest ładna. I to widok, o którym wspomniałam. No. Tadam! Pijemy sobie herbatkę. Dzień dobry. Nic nie widać wcale nie dlatego, że jest ciemno, po prostu jest 3:00. Czyli nic nie widać. I za 10 minut idziemy do góry tam. Au. No, wszyscy się cieszą. Jak żeśmy już zleźli na dnie tego kanionu, to trzeba wyjść do góry. Na ten szczyt, co było widać z pokoju. Tak. Poczekamy sobie na wschód słońca, będziemy pewnie z godziny szli po ciemku co najmniej, a potem będzie słońce, będzie jasno, więc może coś się nagra więcej. Jak będziemy żyli jeszcze, bo 1200 do góry. A kondory niedługo wstają też. No. Będą nam z ręki jadły. Pomału się przejaśnia. My sobie cały czas systematycznie człapiemy pod górę, ale tempem nie za szybkim, bo jest stromo, po prostu jest stromo. A z ciekawostek o kanionie, to strona, po której jesteśmy teraz, czyli południowa, jest zbudowana cała ze skał bazaltowych, wulkanicznych. W niektórych miejscach tworzą takie zarąbiste formacje, troszeczkę podobne do tego w Irlandii, tych takich schodów czy organów, jak się to tam nazywa. A druga strona, po której byliśmy wczoraj,
jest skał osadowych. Widać takie warstwy, jest dużo bardziej krucha, siarka. Co tam jest jeszcze? No srebro, bo tam były też kopalnie, ale ogólnie żelazo. Widać właśnie taki kolor siarczano-żelazowy. Wychodzimy ponad chmury, jest coraz piękniejszy widoczek. Tam w dole jest kanion. Ta góra ma 5200, nazywa się Bomboja teoretycznie. Tamta, takie z lodowcem, ma prawie 6000. Nie mam pojęcia jak się nazywa, ale wygląda niesamowicie. W ogóle jest sporo lodowców w Peru, nawet się nie spodziewałem. Jakoś tak człowiek nieświadomy żyje na tym świecie. Wiadomo, że Andy są wysokimi górami, ale jakoś tak, że przecież to jest Ameryka Południowa, jest dżungla, jest ciepło. No to gdzie by lodowce? Ale nie. Lodowce jak najbardziej są. Chociaż standardowo jak wszędzie proces ocieplenia ziemi powoduje, że lodowce się topią. Ale w sumie dzięki tym lodowcom większość miejscowości, które są poniżej, ma świeżą pitną wodę. Bo tak naprawdę ze strumienia czy tam z rzeki Kolka jej nie biorą. Chmurki pomału idą sobie spać. Kanion się pięknie pojawia przed nami. Tam na dole jest rzeka i żeśmy dzisiaj przez ten most przechodzili, więc mamy jakieś kilkaset metrów w górę. Ale podobno najtrudniejsza część już za nami. Były właśnie takie zygzaki. Takie... I teraz będzie teoretycznie po płaskim. A tak w ogóle jeszcze wyprawa. Zaraz biorę kijki i idę. Wyprawa tych Polaków, którzy tutaj byli dawno, w latach 80., to oni nazwali kilka części w kanionie. Pamiętam, że nazwali jakiś kanion czekoladowym. Są wodospady Jana Pawła II. Coś jeszcze też z Polską było. Na pewno wodospad Polonia też jest w kanionie. Nie wiem który, ale jest. I podobno najgłębsza część kanionu, czyli właśnie ta, która ma te 4 km z haczkiem, też ma imię naszego papieża. Więc dzięki temu Polska jest sławna. No i przewodnicy też wiedzą o tym, że tu byli Polacy, to oni znaleźli, no nazwali i przepłynęli, bo to wiadomo, że było znane wszystkim wcześniej. Dotarliśmy na drugi brzeg kanionu z powrotem. Było ciężko. Bo generalnie trochę nas to zaskoczyło, bo inaczej jest w górach niż w kanionie. Bo w górach idziemy do góry, podziwiamy widoki, odpoczywamy i schodzimy na dół i jest luz. A w kanionie na dół schodzimy i jest luz, a jak trzeba już wyjść i wrócić do cywilizacji, to jest masakra, więc troszeczkę odwrotnie. Dopiero tutaj odpoczywamy. Ale żyjemy, jesteśmy cali i zaraz będziemy w miasteczku z powrotem. Po wyjściu z kanionu przyjechała po nas taksówka. I nie jest to nic innego jak najwspanialsze Deutico. Tiko. Oj, piesek biegnie. Kto by się spodziewał, że Deutico może służyć jako taksówka? Wow! Już tak raz jechaliśmy. I mamy pasażera. Takiego trochę na gapę, ale bardzo fajny. Tak, pcha się jak nie wiem. Chcieliśmy go wyrzucić z taksówki, ale nie, jedzie z nami, uparty. Teoretycznie mieliśmy iść na gorące źródła, ale nie, po co? Zobaczyliśmy, że jest zipline, nie wiem jak się nazywa, taka tyrolka, więc stwierdziliśmy, że próbujemy. Najwyżej zginiemy, bo podobno w jedną stronę jest 400, a potem w drugą stronę jest, nie na odwrót, 600 i 400 metrów, więc prawie kilometr tyrolki podzielone na dwie części. Będzie ekscytująco. Aga bierze kamerkę, bo ja pewnie będę jechał tak, bo się będę bał. Jest. And? Masz oko? Masz. Like sit? Sit down. Down, okej. Ja?
Uno. Dwa, Słodzio! Pa, I'm sitting. O. Tres. Ojej! Acá. Jak było? Oj się dorłem! Przetrwaliśmy! Żyjemy jak widać. Nie było łatwo, ja trochę się darłem, nawet trochę bardzo. Chociaż za drugim razem już tam na spokojnie, nawet ręką mogłem machać, ale emocje są. Ale fajnie się kanion oglądało jeszcze z tej strony. I to nie dlatego, że to właśnie, że jakieś Peru, że dziko, tylko po prostu nigdy nie byłem na Tyrolce. Za nami rzeka Kolka, jest dość głośno, ale tam mamy gorące źródła z temperaturą od 35 do 40 stopni, więc zaraz włazimy się zagrzać. Bo wcale nie pada, no nie jest Peru, żeby miało co chwilę padać. Nie! Jesteśmy w wodzie. Bardzo ciepłej, jest dowód, tu jest woda, jest ciepła, bo nie uciekamy. To jest ważny dowód. Tam jest cieplejsza, ale była za ciepła, więc no trzeba tak umiarkowanie. Ale super gorące źródła. Z przodu woda, z tyłu woda, za nami rzeka. Za nami rzeka Kolka. Nad nami Tyrolki, którymi jeździliśmy. Tyle atrakcji, wow. A to jest dopiero 11 dzisiaj. A te źródełka są bardzo tanie, bo jest takich 3 małe baseniki i kosztują zaledwie 15 soli. To jest za darmo. Wow, po prostu wow. I oczywiście okazuje się, że tych źródełek jest kilka. Jest tam kilka różnych firm, tak naprawdę kilku właścicieli, które mają tą, powiedzmy, że baseny. No i woda standardowo nie jest z rzeki, bo w rzece jest zimna, jest pochodzenia wulkanicznego, no bo tu jest wulkan, więc ogrzewa i źródła termalne. I ją pobierają prosto ze skały. I tam mamy jedną firmę, kolejną. Tutaj była na dole jeszcze jedna, ale ją zalało. A w dole rzeki są jeszcze kolejne i tu jest masa atrakcji, bo są zipliny, są jakieś tam rowerki na górze takie, że można sobie pojeździć, więc no jest to tu robić, jak się pochodzi po kanionie, to można odpocząć. Zdecydowanie jest fajnie. Na koniec wycieczki chcieliśmy przedstawić naszego przewodnika Armando. Był super, bardzo polecamy, cierpliwy, dużo wie o Peru, super ciekawostki i no, dał radę z nami wytrzymać. Tak, bardzo kontaktowy i wyrozumiały i dużo się dowiedzieliśmy i bardzo fajnie spędziliśmy ten czas. Polecamy. I umie trochę polskiego. Na zdrowie! Damy kontakty na TripAdvisorze i Google Mapsach. Jak ktoś będzie chciał, to na dole będzie do poszukania.